No hej, hej, ja jestem Bartol, witam was w kolejnym filmie, no właśnie, z BeamNG Drive. Tak, jesteśmy dzisiaj na mapie, która jest tak naprawdę eksportem z My Summer Car. I tak, jest to nowy eksport, ponieważ ten jest już troszeczkę przestarzały. Został również zdjęty ze strony gry. Nie jestem pewien, czy przez samego twórcę, czy przez jakieś prawa autorskie. Dzisiaj sobie właśnie pozwiedzamy eksport, który został zrobiony właśnie na nowym porcie, na najnowszej wersji gry i wszystkie rzeczy powinny tutaj być w sumie 1:1. I zobaczymy, jak dobrze zostało to tutaj zrobione. Prawdopodobnie przez tego samego twórcę, co robił to wcześniej, bo no niestety moja pamięć nie sięga tak daleko, żeby przypomnieć sobie, kto był twórcą tamtego eksportu, aczkolwiek no proszę bardzo, mamy nowy, dzisiaj sobie właśnie ten eksport pozwiedzamy, może też trochę porównamy, czy jest lepszy od poprzedniego, czy może gorszy, także wszystko zostało tu zrobione kompletnie od nowa. Jeśli pamiętacie, na tamtym eksporcie wszystkie okna były czarne, tutaj zostały one po prostu pozasłaniane zasłonami. Tekstura tych zasłon zgadza się z zasłonami, które były w grze, jak widzicie tutaj na pokoju rodziców jest ta tekstura w kwiatki, tutaj mamy te paski. Jeśli chodzi o wnętrze domu, to też tutaj zaszły pewne zmiany, ponieważ model ma we wnętrzu, jakby można powiedzieć, mniej szczegółów. Teraz widzicie porównanie, tutaj komin został ucięty, a na tamtym eksporcie był on zrobiony w pełni, pewnie dlatego, że po prostu jest to część tego całego modelu domu. Też tutaj jest wyposażenie garażu, jest tu więcej tekstur. Kanał był też na tamtym, ale nie przypominam sobie, żeby było wyposażenie w postaci tego stołu oraz tych półek, na których leżą wszystkie części na początku. No nie wiem, możemy sobie wsiąść do Satsumy. Jeszcze wprowadziłbym pewną modyfikację, żeby nasza Satsuma była adekwatna do tej z gry. No, proszę bardzo, tablica się zgadza. No co, podobnie jak na tamtym eksporcie, miejsce, w którym gracz spędza tak naprawdę najwięcej czasu, czyli ta cała Kesselin Pera, jest w pełni kompletne. No i co, myślę, że możemy takim pięknym zrywem sobie wyjechać, może do mechanika, zobaczymy, czy to istnieje. I chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że jeśli podobają wam się moje treści, jeśli podoba wam się ten film, możecie zostawić suba na kanale i kliknąć dzwoneczka, jeśli nie chcecie pominąć następnych filmów, lub jeśli chcecie też mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy, w tym na przykład premierowe filmy. I tutaj zobaczcie, jest drewno. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy na tamtym eksporcie było już to drewno. Tamten eksport znajduje się teraz tylko chyba jakieś reuploady są na m***dzie. A ta mapa jest z oficjalnego forum gry BeamNG. Oczywiście linka do pobrania macie w opisie i raczej, przynajmniej mam nadzieję, że za szybko nie zniknie stamtąd. No hej, tutaj pozwolę sobie na chwilę przerwać i przypomnieć wam o tym, że partnerem naszego kanału jest hosting iAllInOne. Są to bardzo wysokiej jakości serwery, na których możecie zahostować takie gry jak BeamNG Drive Multiplayer 5 oraz Minecraft. Za niedługo ma być nawet opcja dedykowanych serwerów do ETS-a. Ale do gry z dzisiejszego filmu, na przykład klikamy sobie w BeamNG, mamy tutaj wiele ofert, które możemy sobie wybrać. Tak naprawdę, żeby grać w 5 osób w BeamNG nie potrzeba wam za wiele, wystarczy nawet ten pakiet za 6 zł miesięcznie. Oczywiście jeśli potrzebujecie wgrać większą ilość modów lub po prostu wolicie mieć pewność, że niczego wam nie zabraknie, możecie wybrać droższe pakiety, aczkolwiek no zobaczcie, najdroższy jest za 15 zł, to też mi się wydaje mega wydatkiem nie jest. Sam korzystam z hostingu, jest bardzo stabilny, serwery odpalają się bardzo szybko, w mniej niż 5 sekund, ja serdecznie polecam. Przy rejestracji z linkiem w opisie są promki, więc zapraszam serdecznie. I dojechaliśmy do torów, jak widzicie. Tory chyba dalej są niezdatne do tego, żeby ustawić na nich pociąg, ale w sumie będziemy mogli to sprawdzić. O, pierwsza rzecz, której nie ma tutaj znaków, tu było Loppe, tam była ta druga dzielnica, miejscowość po drugiej stronie mapy. I tak, myślę, że pojedziemy tutaj prosto, czyli tą pętlą, zobaczymy, czy jest ten dom, którego możemy wypródzić szambo i jest jakaś stodoła obok niego. Stodoła? No coś tego rodzaju, myślę. A tu proszę bardzo, jest i też studnia od szamba, elegancko, widzę wszystko, jest też stoliczek, krzesełko, wszystko się tu zgadza, jest rów. Przejeżdżamy sobie tutaj między górami i tu mamy po dwóch stronach, taki ubytek w terenie, jakieś bagna tam w środku. I jest też dom, w którym możemy sprzedawać szambo. No tutaj nie było w sumie żadnych takich propów, których używał ten mieszkaniec tego domu, ani stolika, ani nic. Także wszystko jest tu chyba mniej więcej spójne. Teraz zbliżamy się do domu pijaka. Domu pijaka na tamtym eksporcie nie było, a tutaj już jak widzicie jest. Także naprawdę mniej więcej wszystko zostało tutaj dopracowane. O, ale za to nie ma jego stolika, no to ciekawe. O, jest też ta studnia, w której można wypompować, w sensie w której można się napić i tyle. No dziwne, że tutaj nie ma tego stoliczka, no ale myślę, że można to przeboleć. A, druga rzecz, którą w ogóle nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. W ogóle chyba nie ma znaków, tych dróg tutaj wszystkich szutrowych do przejazdu kolejowego tutaj niestrzeżonego. I dobra, mamy tutaj szopę, wszystko się zgadza, pole się zgadza. I tu powinna być wieża do obserwacji ptaków. I jest. Ty, a zobaczmy, czy w bagnach w BeamNG Drive również można się zakopać. O tak, można się, patrzcie, mamy opony zapadnięte, ale tutaj normalnie da się jeździć, jest też błoto. Czy my tu wejdziemy jako normalna postać? No niekoniecznie. Teraz tu utknąłem już.
interesuje nas raczej widok stąd, bo no to normalnie tak, kolizję ma, elegancko, widać tu piękne widoczki, same krzewy tu widać też ten maszt radiowy, no fajny punkt widokowy generalnie na mapie. Czy można stąd wyskoczyć, nie bugując się? Nie można. Wybrałem tą drogę, bo tutaj jest sporo budynków generalnie w jednym miejscu i będziemy mogli w krótkim czasie sprawdzić dużą część mapy z dużą ilością lokalizacji jakichś ciekawych. Dobra, jesteśmy przy warsztacie Fletarin, czyli u naszego mechanika. Gorszy aspekt, nie da się wlecieć tutaj do środka, w sensie wjechać bardziej, bo na tamtym eksporcie brama była otwarta, wszystko. Tutaj chyba też było pomieszczenie zrobione, a tutaj już widzicie, wszystko zostało pozamykane. No ale są tutaj pozostałości, jest tekstura na podłodze. No niestety tutaj to akurat zostało zamknięte. Też tutaj nie wszystkie modele są porozkładane. Ten przystanek na przykład chyba powinien leżeć, a tu gdzieś powinien być Kekmet, gdzie ja stoję w tym miejscu. I tu też swobody nie ma, gifu, ogólnie parę rzeczy, ale za to tutaj jest domek, proszę bardzo. Go chyba też nie było na tamtym eksporcie. Jest tutaj też ten biały domek, tutaj też jest chyba szambo, tak, i jest też stoliczek z krzesłem, proszę bardzo, ten domek tutaj bardziej już na wylocie. To tu sobie śmigniemy znowu w lewo i zobaczymy, czy jest nawiedzony dom, bo w miejscu nawiedzonego domu była taka, abym powiedział, dziura w mapie, na której można chyba było wpaść lub nie. To już ten model też został zmodyfikowany, bo to wejście do piwnicy zostało tutaj zamknięte. Jest również wodopój, w sensie studnia. A, no i oczywiście tutaj. Tutaj chyba był silos kiedyś, a tu była stodoła, która spłonęła. Krów niestety nie słychać, bo no właśnie, kolejna wada tego eksportu, nie ma tu w ogóle założonych ścieżek dźwiękowych, żadnych. Tyle to już zostało dopracowane, ptaków, czegokolwiek, do tego co było w My Summer Car tak naprawdę. Na tamtym eksporcie to było bardzo fajne, mi się to podobało. A tu jest tak cicho, jest tutaj martwo. A właśnie, bo też ta mapa wspiera ruch uliczny, on nie jeździ na wszystkich drogach szutrowych, aczkolwiek na tej, na której teraz jedziemy, jeździ. I to w sumie fajny plus, bo ten ruch się tutaj mega bugował. I proszę bardzo, tutaj są też zaparkowane pojazdy, tylko że to są zaparkowane pojazdy z ruchu ulicznego. I zobaczcie, tutaj jest otwarte, nie ma drzwi, można sobie wejść normalnie, jest scena, Perajarvi, elegancko. Jest też ładny widoczek tutaj na jezioro i go też nie było na tamtym eksporcie, więc zawsze jakiś plus, że on tutaj jest. Tak naprawdę patrzcie, jak teraz jedziemy i bym miał to porównywać z tamtym eksportem, to zmian bym w ogóle nie widział, ale wiecie, jak już sobie pojeździcie, poprzypominacie co było, a co nie, no to trochę już się ten pogląd zmienia. Może to też wina tego, że ten sam twórca to robił. Znaczy, nie wiem, prawdopodobnie. O, tutaj jest ta nierówna droga. O, trafik też tu jeździ, widzę, Kowecik sobie tu zawraca. Okej, jest garaż otwarty. Tutaj Rusko normalnie stało. I jak widzicie, są też domki, jest ten spalony dom. Jest też studnia, tutaj ten spalony domek, no co, przejdźmy się jeszcze tą kładką, bo w ogóle jak woda tu wygląda, tylko się zaklinowałem w tym momencie. No ale nie wiem, jest też kibelek do zapisywania gry, taki sam jak u Fletariego. Bardzo elegancko tu wjeżdżamy, jesteśmy obok masztu. I czy maszt ma kolizję, bo chyba w grze nie ma, czy w BeamNG Drive zostało to dopracowane o tyle. O, maszt już ma kolizję, pięknie się rozwaliliśmy. O, on jest mega wysoki. Dzięki stąd jest widok na całą mapę. No dobra, tyle chyba z masztu i widoku z niego. I tu powinien być budyneczek biały zaraz, tak jest. O, jest nawet ricochet, a bardziej Brak Legrand, wersja wagon z drewnem na roserii, czerwony środek. No, pojedziemy sobie tędy w sumie, czemu nie? To jest wyjazd tam do jeziora. Na pewno jest tutaj oczywiście szopa, dom Tejmo tam za chwilę. Jest coś, czego nie było na tamtym eksporcie, czyli tej farmy. Tutaj normalnie gdzieś panier powinien stać, się normalnie, znowu z modyfikacji, a stoi tutaj Oliat Wendover. Oczywiście budynek czerwony, mieszkalny, podobny do tego domu Tejma, jak nie, nawet jak nie taki sam. Tu trafik za bardzo nie jeździ, skrzynka na listy. Proszę bardzo, jest i domek Tejma, a może jest tu jakiś easter egg, coś typu rozciągnięta twarz Tejma? Nie, no szkoda. Są też misje, to mnie fajna sprawa, bo z tego co widzę tutaj, o, jest jakiś znacznik. Jest, jak widzicie, boisko, nie ma bramek, ale bieżnia jest, proszę bardzo, elegancko. Jest tutaj też ta szatnia, z której wychodzi ten chłopek. Proszę bardzo, jest też domek z szambem. Kurde, Soliady, Wendovery i te Brukele Reglany, tutaj popularne pojazdy w tym Perajarvi widzę. Jest tutaj też szeregowiec z apartamentem pijaka i proszę bardzo, wjeżdżamy tutaj. O, tu są znaki już, jak widzicie, czy jednak jest jakieś oznakowanie. Jest tutaj oczywiście szkoła, skrzynka na listy, kolejne szambo. Pod szkołą chyba nic nie ma, jest jakiś błąd chyba. Coś z teksturami się stało, tutaj widać środek tego budynku, nic tam nie ma. Zanim cokolwiek następnego, o, jest ten domek z tym typkiem, coś nas podgląda za okna.
Sklep Tejmo, proszę bardzo. Tejmon Kauppa. W tym wydaniu mapy niestety zamknięty, nie ma chyba żadnego interioru. Na też w wersji przyciemnione okna, kibelek z tyłu, wejście od tyłu i stacje benzynowe bez pistoletów, ale są za to ceny paliwa. Mamy tutaj oczywiście też olej opałowy. Wszystko jest tu mniej więcej kompletne i trzyma się kupy. O, też jest tablica ogłoszeń i przystanek. O, jest też znak Loppe, czyli po prostu to nie zostało dopracowane i nie rozwieszczono tych znaków wszędzie, gdzie się da. I są też tutaj reklamy, proszę bardzo, Radio Aliwierska i reklama hali tanecznej. No, myślę, że elegancko, możemy zwiedzać resztę miasta. Kościół oczywiście też ważna rzecz. Zobaczymy, czy ten tekst na przykład na mapie tutaj, czy on został zmieniony. Tylko są testerzy mapy. Nie, po prostu nic tu nie ma, okej. Jest też dom Suski i jej rodziców. O, jest i też... O, nawet ma środek. Inspekcja jest. Patrzcie, nawet tam stoi jakiś pojazd, ale to chyba zaparkowany z ruchu ulicznego. W ogóle tutaj są otwarte z tyłu bramy. No, co jest? Oj, ale przebiło nam opony coś. Dobra, zobaczymy, czy można tutaj wejść do środka. O, są też plakaty, widzę wszystkie. Podnośnik oczywiście, który mógłby być równie dobrze u mechanika, ale niestety go nie ma. Cały budyneczek tutaj widzę. Chyba jeden z lepszych budynków odzorowanych, nie? I ma środek i wszystko. Tutaj nic nie ma w tym lokalu obok. No, możliwe, że on będzie użyty do czegoś w sequelu gry. I okej, jesteśmy już tutaj z drugiej strony. Co my tu mamy? No niestety żadnego środka tutaj nie ma, chociaż ty, patrzcie, brama jest otwarta, a bardziej nie ma jej w ogóle. Wjechać tutaj można na kratkę elegancko. No, dość częściowo tutaj chyba było planowane. Zobaczymy sobie, czy tutaj po drabince można wejść i czy znajduje się tutaj substancja znanego lub nieznanego pochodzenia. O, są, dokładnie, no i super. Myślę, że będziemy się teraz kierować na drogę szosową, bo tutaj już mniej więcej całe miasto, myślę, zwiedziliśmy. Napiszcie w komentarzu, co jest według was lepsze, nowy eksport czy stary. Zobaczymy. I tak, kolejna rzecz, której nie było na mapie, na eksporcie poprzednim, ten cały teren budowy oczywiście, nie? Chyba mniej więcej wszystkie rzeczy są. Nie jestem w stanie stwierdzić, ułożenie jest tak czy siak podobne, chyba wszystko się zgadza. No i wyjeżdżamy na drogę szosową. Tutaj jak widzicie tego ruchu ulicznego jest sporo, więc można się ścigać jakąś Satsumką, jakimś lepszym pojazdem. No wiecie, to jest BeamNG Drive, tutaj nie trzeba zawsze brać Satsumy, żeby jeździć po tej mapie, nie? Możemy wybrać sobie szereg innych pojazdów. Za chwilę wam też oczywiście pokażę, jak mapa wygląda z góry. Skocznia narciarska, jak widzicie, elegancko tam, oj, kowat. I co, tutaj myślę sobie zrobimy jotkę i śmigniemy się tutaj na lotnisko tak tylko przelotowo, żeby zobaczyć, czy wszystko się tutaj zgadza. O, patrzcie, są nawet jakieś rzeczy do dragów. No, spoko, tutaj również jest, o, tu również jest linia, jest tutaj również to bajorko i oczywiście wysypisko śmieci, na którym też nic nie ma poza latarniami. Naprawdę tyle, lotnisko, no można tu sobie, nie wiem, potestować pojazdy, zawsze coś. O, jest też ta góra, gdzie były przeprowadzane jakieś test bomb, no elegancko widzę. Ale tak, mamy tutaj oczywiście wszystkie domki i truskawki. Chyba bardzo ten garaż z innymi teksturami też tutaj jest. Jest też, o patrzcie, nawet jest kasa zrobiona, wow. Namiociki tu zrobione, jest też stołek. No, to elegancko, tutaj akurat nawet postarane to. I tak w sumie rzeczą, którą pominęliśmy, jest jeszcze dom babci. Dom babci jest, wygląda w ten sposób, jest też studnia. Nie ma jej stolika, a to dziwne. No widzicie, nie wszędzie są te stoliki, jakieś tam takie drobnostki, a szkoda. Zobaczymy, czy tutaj jest ta fabryka. Nie pamiętam, czy ona była na tamtym, czy nie, ale tutaj już, jak widzicie, jest. Też mamy ten garaż z teksturami innymi i trawa tam w środku jest w ogóle. No teraz po prostu ta mapa jest pełna, nie? To jest fakt, że ona jest pełna. Jest i też most, jak widzicie, wjechaliśmy sobie na niego. No most był też na tamtym eksporcie, ale w sumie warto by było sobie to zajrzeć. Most jak most, jest jak w My Summer Car jest, czyli wszystko w porządku. No i co, chyba ostatnie miejsce, jakie dzisiaj odwiedzimy, tak dojeżdżając tu fizycznie, to jest ta oto tutaj fabryka. W tym eksporcie też była, ale no wiecie, tak fajnie tu zajechać, potwierdzić, że po prostu jest. Nie sprawdzałem dokładnie w normalnej grze tej fabryki, ale chyba mniej więcej tutaj się wszystko zgadza, nie widzę żadnych błędów też, także jest ok. Pokażę oczywiście mapę wam jeszcze z góry. Z góry wygląda ona mega ładnie. Zobaczcie, też jest tutaj misja, którą można normalnie zrobić. Nazywa się to Perajarvi Summer Sprint. Możemy walnąć sobie po prostu traskę, tę samą, którą można zrobić w pierwszy dzień rajdów w oryginalnym My Summer Car. Być może sobie to zrobimy na jakimś streamku razem z ustawieniem pociągu. Oczywiście streamy są w każdy weekend w wieczornych godzinach, także też zapraszam. Jeśli chodzi o spawny, to mamy ich dokładnie 6. Jest to lotnisko, nasz dom, z którego zaczynaliśmy film, droga szosowa, Loppe, czyli mechanik, skocznie narciarskie oraz
oczywiście miasto Filipa Jarvi. A tak naprawdę to zwiedziliśmy całą mapę. No i co, ja pominam wam o iAllInOne, rejestrację z linkiem w opisie, są promki. Jeśli podobał wam się ten film, możecie zostawić subskrypcję, żeby nie pomylić następnych, kliknąć również dzwoneczka. Zachęcam również do zakupu wspierania, za które macie specjalne bonusy i zapraszam też na Discorda, na którego na przykład bonusy ze wspierania się przekładają. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, na dziś to tyle, cześć!